kochani, tu Ewka. Witam Was serdecznie na moim kanale. Na początku, jak zawsze, chciałabym podziękować za wszystkie Wasze komentarze, za lajki. Witam serdecznie nowych widzów oraz osoby, które są ze mną już od jakiegoś czasu. Kochani, dzisiaj w końcu skończyła się moja izolacja, przymusowa izolacja. Jesteśmy z Dafim, nie wiem, czy go gdzieś będzie widać, tak już pobiegł. Idziemy w końcu na taki normalny spacer. On się cieszy, ja też się tak naprawdę cieszę. Pogodę mamy całkiem niezłą, więc to jest całkiem duży plus. Przyznaję, że ta izolacja to nie był jakiś najlepszy czas. Pomimo tego, że no okej, odpoczęłam, ale mogłam to bardziej wykorzystać. Pojechać gdzieś na zakupy, coś porobić innego, skorzystać z pogody. No nic, trzeba było siedzieć. Tak już jest. Kochani, Dafi już po spacerze. Szybko się zmęczył chłopak, ponieważ pogoda nam się poprawiła, wyszło słoneczko, a ja sama musiałam się wrócić po okularki. Kochani, chciałabym dzisiaj Wam powiedzieć, że jest opcja uzyskania pomocy finansowej, właściwie to zasiłku po prostu, w Anglii, zanim się wróci do Polski. Myślę, że są osoby, które mogą być zmuszone do powrotu na przykład, albo chcą wracać, ale nie mają dużych oszczędności, bądź no nie wiem, mają problemy z pracą, czy po prostu potrzebują pomocy finansowej. A dużo osób będzie potrzebowało, może nie dużo, ale jakaś część osób może potrzebować pomocy finansowej w Polsce tak na start. Nie każdy od razu dostanie tak szybko pracę, nie każdy będzie na przykład mógł podjąć tak szybko pracę, a jednak jakieś tam pieniążki się zawsze przydadzą. Więc jeżeli jest taka opcja, to dlaczego nie skorzystać? Skoro pracowało się tu tyle lat, no to coś się od tego państwa należy, prawda? Czemu nie? No i tutaj jest kilka takich podpunktów właściwie, które trzeba spełnić. Jest to właściwie, chodzi mi o zasiłek dla bezrobotnych. I w zależności od urzędu pracy można dostać zasiłek dla bezrobotnych, zwalniając się z pracy. A w większości przypadków niestety, jak się zwolnimy sami z pracy, to taki zasiłek przepada. Nie ma opcji, żeby go dostać. Nie jest to warunek konieczny, jest to warunek w zależności od tego job center bądź urzędu pracy w danym mieście. I tutaj jeszcze, kochani, jest na przykład, jeżeli mamy oszczędności jakieś na koncie, nie wiem jak to jest dla singla, bo nigdzie się nie mogłam dowiedzieć, ale dla pary nie można mieć więcej niż 16 000 oszczędności. Czyli tak jak mówię, to po prostu jest bardziej dla osób z niskim dochodem, z małymi oszczędnościami, którzy chcą wrócić do Polski i którzy mogą skorzystać z takiej pomocy. No i okej, jak już zaaplikujemy o ten Universal Credit, o ten zasiłek, to wtedy po przyznaniu go przynajmniej 4 tygodnie musimy pobierać go w Anglii i musimy tu być. Dopiero później możemy wrócić do Polski, iść do naszego urzędu pracy i aplikować o po prostu transferowanie. I do tego będzie potrzebna nam forma U1, o którą aplikujemy też będąc jeszcze w Anglii. I tam musimy podać dokładną datę, kiedy zjeżdżamy, bo to jest tak jakby nasze świadectwo pracy, świadectwo tego pobytu, ile czasu się płaciło tutaj insurance i po prostu to jakby takie świadectwo pracy w jednym papierku, że tak powiem. Myślę, że osoby takie bardzo są osoby, które będą miały wszystkie P45, P60 na pewno, które będą miały wszystkie P-slipy z ich lat, ale czasami się przeprowadzamy, różne są sytuacje i nie każdy po prostu to ma, więc taka forma U1 powinna załatwić wszystko. I wydaje mi się, że jeżeli jest taka opcja, to tak jak mówię, idźcie, korzystajcie. Mi niestety się nie należy, Wojtek też nie skorzysta, ale tak jak mówię, różne mamy sytuacje losowe w życiu, więc dlatego skoro ktoś może, to niech próbuje, dlaczego nie. Kochani, jeżeli coś źle powiedziałam, to poprawcie mnie. Jeżeli macie jakieś pytania, proszę piszcie w komentarzach. Mam nadzieję, że ten filmik komuś coś pomoże. A i jeszcze, my na przykład nie będziemy zamykać konta bankowego. I tutaj
po Brexicie trochę się prawo zmieniło, ponieważ banki chcą jednak zamykać konta bankowe osób, które nie przebywają na terenie Anglii. Na pewno będzie jakiś określony czas, ale żeby nie było tego, znaczy żeby nas to nie spotkało, chyba wystarczy robić przelewy z konta na konto. Na przykład jeżeli mój brat tu zostaje, to będziemy sobie robić przelewy. On coś tam mi przeleje, ja mu przeleję, tak samo z moim mężem. Więc zrobimy tak, żeby były jakieś ruchy na koncie, wtedy konta nam nie zamkną. No bo mówię, nigdy nie wiemy, co nas w życiu czeka. Więc nie można sobie zamykać furtki i trzeba tak zrobić, żeby wszystko było, powiedzmy, otwarte. Kochani, słuchajcie, właśnie byłam zatankować. Nie zaglądałam tutaj prawie 4 tygodnie, bo wcześniej miałam full tank, a teraz byłam na tej izolacji i niestety jestem w szoku. Nie wiem, czy będzie dobrze widać, ale postaram się nagrać jeszcze za chwilę, jak wzrosły ceny paliwa. Jeszcze niecałe 4 tygodnie temu płaciłam tutaj za diesla funt 29,9, a teraz już jest funt 34,9 za diesla. Nie pamiętam ile kosztowała benzyna, ale teraz kosztuje funt 32,9. Także przez te niecałe 4 tygodnie wzrost cen jest całkiem spory. I nie tylko w Polsce drożeje, tutaj niestety też, kochani, tutaj niestety też. Mam nadzieję, że będzie jakoś lepiej to widać. Może wycofam. Patrzcie, to jest cena paliwa u nas na Shellu. No także tanio nie jest, chociaż to jest ten jeden z tańszych Shellów, który mamy tutaj w Hull. Także kochani, jeżeli jest opcja, to próbujcie. Jeżeli mogę w czymś pomóc, to piszcie. I zapraszam do kolejnych filmików. Pozdrawiam serdecznie.